Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Tym razem chciałbym pokazać 10 pożytecznych porad dla początkujących, jak i dla tych, którzy już w miarę dobrze znają grę Humankind. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zacznijmy od ważnej sprawy, jaką jest wybór przeciwników do gry. Wchodząc na rozgrywkę, wchodząc na nową grę, widzimy, że mamy tutaj 5 przeciwników i nas. Wchodząc na ten przycisk, można zobaczyć, jaki poziom trudności mają nasi przeciwnicy. Lucy jest na poziomie standardowym. Wchodząc na Wiktora, widzimy, że jest zaawansowany. Wchodząc na Edgara, mamy eksperta. Także wybierając te postaci, możemy dobrać poziom trudności do naszej gry. Poza tym jest możliwość wybrania symbolów, jak i kolorów danej osobowości. Poza tym widzimy również, jakie właściwości charakteru ma dana postać i jak zachowuje się, będąc przywódcą jego frakcji. Zaczynając grę, mamy możliwość wyboru eksploracji automatycznej. Ona pozwala nie tylko na automatyzację poruszania się jednostek, w tym przypadku są to plemiona, lecz również pozwala na wykorzystanie w pewnym sensie komputera i jego wiedzy o pozycji różnych osobliwości na mapie. Spójrzmy, co się stanie, gdy klikniemy na jednostkę i wybierzemy opcję automatycznej eksploracji. Jednostka porusza się do miejsca, które posiada pole z jedzeniem. To jest w pewnym sensie cheatowanie, więc pozostawiam Wam decyzję, czy chcecie z tej opcji korzystać. Spójrzmy teraz na sytuację na mapie. W sumie mamy 4 zwierzęta, przy czym 3 z nich to mamuty. Czy mamy się ich obawiać? Nie ma najmniejszego powodu, gdyż wszystkie te zwierzęta są usposobione pokojowo. Widać to na ich znacznikach z symbolem pokoju. W tym przypadku możemy wokół nich poruszać się bez zagrożenia, że nas zaatakują. Tym razem nie mamy tyle szczęścia. Niedźwiedź w tym przypadku nie jest pokojowo usposobiony, gdyż ma jako symbol błyskawicę, która reprezentuje agresywne zachowanie. Podchodząc do niego, ryzykujemy, że nas zaatakuje i zmiecie nasze plemię z powierzchni ziemi. Dobrze jest zwracać uwagę w tej grze właśnie na takie symbole, gdyż mogą nam zaoszczędzić wielu kłopotów. Podobne symbole posiadają również ludy niezależne i dzielą jednostki na agresywne i pokojowe. Chciałbym tutaj również nadmienić, że o ludach niezależnych nagrałem specjalny odcinek w mojej serii Jak grać. Link znajdziecie jak zwykle w opisie. Jeśli lubisz mój kanał, to łapkę w górę, sub i dzwoneczek. Jesteśmy właśnie w momencie, gdy jest możliwy wybór nowej kultury i zakończenie epoki neolitycznej. Klikamy na błyskający przycisk na górze i widzimy, jakie kultury możemy wybrać. W tym momencie jesteśmy pierwszymi, którzy opuszczają neolit i mamy możliwość wybrania każdej z 10 kultur. Wybiorę Egipcjan jako przykład i pokażę, jak każda kultura jest zbudowana. To są Egipcjanie. Najeżdżam na element, który pokazuje typ kultury. Jest to typ budownictwa. W sumie w grze mamy ich 7 rodzajów. Są naukowe, handlowe, militarne itd. Poza tym każda kultura posiada działanie powiązania. To jest bardzo dziwna nazwa. Po angielsku jest to określane jako Affinity Action. I to działanie powiązania można aktywować w naszym przypadku w wybranym mieście. Poza tym jest premia do powiązania, ona jest tutaj na dole napisana i jest ona różna dla każdego typu kultury. Te właściwości są te same dla tego samego typu kultury, jak naukowa, militarna itd. A teraz przejdę do moim zdaniem najważniejszej cechy kultury, jaką jest cecha dziedziczona. Cecha ta ona jest tutaj zaznaczona, cecha ta pozostanie już do końca gry
I wybierając kulturę, należy kierować się właśnie szczególnie nią. Wybierajcie więc, proszę, rozważnie i planujcie długofalowo. Poza tym każda kultura ma swoją indywidualną dzielnicę, jak też swoje indywidualne jednostki, które widzimy tutaj. Kultury zmieniają się przeważnie co epokę, chociaż jest też możliwość pozostania tą samą kulturą aż do końca gry. Innym ważnym elementem gry jest przyłączanie posterunków. Same posterunki niestety produkują tylko żywność i ograniczoną ilość ludności, a produkcja nie jest generowana w ogóle, a to boli szczególnie, gdy się chce szybko budować kolejne budynki lub dzielnice. Aby w prosty sposób zwiększyć produktywność posterunku, najlepiej połączyć go z miastem. Aby to zrobić, należy kliknąć na miasto, a następnie na napis Przyłącz na posterunku. Po połączeniu terytorium z posterunkiem łączy się z terytorium miasta, tak, że miasto ma o wiele większą powierzchnię. To widać tutaj na tej mapie. Dzielnice od tego momentu mogą być budowane na nowym terytorium i pola wokół centrum administracyjnego produkują wszystkie zasoby, czyli nie jesteśmy ograniczeni tylko do produkcji żywności. Koszt przyłączenia posterunku to punkty wpływów. Tym więcej, im więcej posterunków chcemy przyłączyć, ale również odległość od miasta gra rolę. Każde przyłączenie kolejnego posterunku niestety zmniejsza stabilność miasta. I na to należy zwrócić szczególną uwagę, przeważnie wtedy, gdy planuje się budowę dużego miasta, czyli megacity. Jaki mamy zapas stabilności miasta? Gdy pokazywany jest 100%. To mamy tutaj w tym miejscu. To pytanie stawia sobie pewnie wielu graczy. Aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy spojrzeć na wskaźnik wartość podstawowa. Wynosi on w tym mieście 8. Aby policzyć, ile procent stabilności mamy ponad 100, to jest wartość, która jest ukryta, należy zrobić bardzo proste obliczenie. Od 40 odejmujemy wartość podstawową, czyli 8, wychodzi nam 32. Czyli mamy w sumie nadwyżkę stabilności w wysokości 32%. Czyli w tym mieście możemy sobie spokojnie postawić jeszcze na przykład 4 dzielnice, bo każda zmniejsza stabilność o 10 i mimo to będziemy mieć wartość stabilności większą od 90, co jest wartością, która dobrze pasuje, gdyż nie zmniejsza generacji wpływów przez ludność. Tym razem mała porada do technologii, które mogą być wymyślane. Naciśnijmy na technologię, przejdźmy do ekranu technologii i widzimy właśnie tutaj, jakie możliwości w tej chwili mamy. Nowa technologia może być odblokowana, gdy chociaż jedna wcześniejsza technologia została do końca wymyślona. Czy technologia jest zablokowana, czy nie, możemy rozpoznać po znaku kłódki. Tak jak na przykład w tym miejscu. Teraz kilka przykładów. Jeżeli jest jedna technologia, tak jak tutaj Vici, wymyślona, kolejna jest odblokowana, czyli nie ma znaku kłódki, można ją odblokować. Jeżeli dwie technologie prowadzą do hutnictwa, tak jak w tym przypadku, ani jedna z nich nie została wymyślona, więc hutnictwo jest zablokowane. I teraz najciekawsza sprawa. Jeżeli chcemy wymyślić w tym przypadku inżynierię wojskową, mamy wymyślone Vici, ale nie mamy taktyki obleżniczej. Mimo wszystko inżynieria wojskowa jest w tej chwili odblokowana, czyli nie potrzeba mieć wszystkich technologii wymyślonych, które prowadzą do następnej. Dzięki temu nie trzeba w grze koniecznie wymyślać wszystkich technologii, jeżeli nie są one nam potrzebne. To przyspiesza nasz progres, jeżeli chodzi o grę. Poza tym każda technologia kosztuje punkty nauki i są one pokazywane w tooltipie, tak jak na przykład tutaj. Wynalezienie kolejnej technologii zwiększa koszty następnej o 1%.
Wspólna budowa cudów? Tak, to jest możliwe w tej grze. Na początku trzeba zarezerwować sobie cud kultury i wybrać, w którym mieście chcemy go zbudować. Aby to zrobić, klikamy na ten przycisk z wykrzyknikiem. Wykrzyknik oznacza, że mamy wystarczającą ilość punktów wpływów na to, aby zarezerwować sobie cud świata. Klikamy, pokaż niezajęte cuda i tutaj mamy do wyboru cuda świata, wybieramy w naszym przypadku Machu Picchu i zajmiemy to. Zarezerwujemy budowę cudów i w tym momencie wybieramy miasto, w którym chcemy to zrobić, to jest w tym momencie stolica. Wybieramy cud świata na górze i w tej chwili będzie budowane. Trwa to 5 tur. Ale teraz jest ten trik w grze. Tutaj możliwe jest, że cud świata będzie budowany nie tylko w jednym mieście, tylko jednocześnie w kilku miastach. Wybierzemy sobie kolejne miasto i jako projekt dzielony wybierzemy sobie znów Machu Picchu. I trwa to już 3 tury. Wybierzemy sobie kolejne miasto. Wybierzemy sobie kolejne miasto. I widzimy, że zredukowaliśmy ilość tur do wybudowania cudu świata z 5 do 2 tur przez to, że cud będzie budowany w kilku miastach jednocześnie. Przenoszenie jednostek między miastami, czy to możliwe? Jak najbardziej. Pokażę, jak to działa. Wchodzimy do Memphis, otwieramy ekran i widzimy, że mamy tutaj w sumie 1, 2, 3, 4, 5 jednostek. Chcemy mieć jedną więcej. Co robimy? Klikamy na jednostkę, która stoi wokół miasta i rozwiążemy ją. Rozwiąż jednostkę. OK. Spójrzmy jeszcze raz na Memphis. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli jedna jednostka ludności została zwiększona. Co zrobić, żeby przenieść ją w tej chwili do innego miasta? Możemy po prostu wybudować sobie jednostkę. Koniec tury. I widzimy, że w następnej turze jednostka została wybudowana, a ilość ludności w mieście zmniejszyła się znowu do 5. Jak przejmować armię ludów niezależnych? Zaraz to pokażę. Mamy dwie możliwości. Tutaj mamy lud niezależny, mamy tutaj pełne wpływy, jeżeli chodzi o ten lud. I pierwsza możliwość jest taka, że jednostkę, która należy do tego ludu niezależnego, możemy po prostu wynająć. Kosztuje to w tym momencie 13 zł. I należy ona automatycznie do nas przez 5 tur, gdyż gram na bardzo szybkiej prędkości. Druga możliwość to jest całkowita asymilacja tego ludu. To jest tutaj, rozpocznij asymilację. I przejęliśmy nie tylko to miasto, ale też wszystkie armie tego ludu. Na tym kończę moje 10 porad do gry Humankind. Jeżeli masz jakieś uwagi, to proszę o zostawienie komentarza pod filmem. Napisz też, jeżeli by Cię interesowały podobne filmy w przyszłości. W takim razie cześć, ciao, pozdrawiam i pa pa!